Cześć, z tej strony Mateusz i z takim ładnym widokiem na Babią Górę rozpoczynam 15 dzień mojego przejścia głównym szlakiem beskidzkim. Pięknie, jak to o poranku minąłem wcześniej, ale jeszcze było dosyć ciemno, halę naszego narodowego warzywa, tuż obok ziemniaków. Halę cebulową, ale cebula tam nie rośnie. Rośnie za to czosnek syberyjski i miejscowa ludność tak właśnie go określała, jako cebula. A tutaj dotarłem już na piękną halę cudzichową. A jak tak patrzę na zegarek, to za chwilę wschód, tak więc doskonale się składa. Pewnie minie jeszcze trochę czasu, nim promienie słońca dotrą tutaj do lasu. Ładna rymowanka. Ale wiem, gdzie takiego problemu nie będzie. Na hali Rysiance, na którą właśnie zmierzam. To pewnie jedna z bardziej widokowych hal w Beskidzie Żywieckim. No i bardzo dużo sobie po niej obiecuję, bo 5 poprzednich dni Tatry chowały się pod chmurami. Dzisiaj jest 6. okazja. Pewnie jedna z ostatnich, bo dzisiaj zmierzam już w kierunku Beskidu Śląskiego, a tam łańcuch Tatr jest po prostu nieco bardziej oddalony i z moim wzrokiem, bez okularów, pewnie te obserwacje bardziej bazowałyby na wyobraźni, a nie na rzeczywistości. Więc na Rysiance jedna z ostatnich okazji. No i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Może jeszcze zdążę, kiedy to światło będzie takie względnie przyjemne. Tak więc idę teraz właśnie tam. Jak patrzę na horyzont, bo coś tam zaczyna się przebijać między drzewami, to nie jestem optymistą. Szlak z hali Miziowej, gdzie dzisiaj nocowałem, jest całkiem przyjemny. Nieco za halą cudzichową było jedno większe podejście. No i teraz na Rysiankę. Ale poza tym raczej taki spacer. Tutaj już się pokazują widoki. Gdzieś tam zaczynają przebijać Tatry, ale powstrzymam się jeszcze z oceną. Tak mniej więcej wygląda hala Rysianka. Przyznajcie, że piękna nazwa hali, ale i szczytu. Rysianka rzeczywiście odnosi się do Rysia. Widoki są piękne, tyle wam powiem, ale nie na Tatry. Oczywiście z Rysianki bardzo dobrze widać Tatry, po prostu nie dzisiaj. Jest duża wilgotność, przejrzystość nie jest najlepsza, utknęły w jakimś takim zamgleniu, ale i tak jest bardzo ładnie. I jak pewnie widzieliście, jest sporo ławeczek, na których można oddać się podziwianiu otoczenia. Jest też schronisko, ale ja się nie zatrzymywałem, bo jest trochę za wcześnie. Dlatego ruszam sobie powoli dalej i jeszcze jedną halę taką ładną odwiedzę dosłownie za 10-15 minut.
Gdzieś tutaj powinna być, z tego co pamiętam. Hala Pawlusia wygląda tak. Pięknie widać skrzyczne. Tam nie idę, tylko ono jest charakterystyczne, więc rozpoznaję z daleka. Ale jest też widoczna Barania Góra i tam się w czasie mojego przejścia znajdę. No coraz bliżej ten Beskid Śląski. Szlak zawinął do lasu, pewnie na dłuższą chwilę. Podchodziłem w stronę Romanki, takiego charakterystycznego szczytu, ale ścieżka na niego nie wchodzi, tylko trawersuje jego zbocza, miejscami no dosyć strome. I teraz zmierzam już w stronę Węgierskiej Górki. Ale nim to nastąpi, to po drodze pewnie będzie jeszcze kilka ciekawych miejsc. Coś tu mocno przerzedziło las, a dzięki temu sporo jednak widać. Hala Wieprzska, przez którą teraz maszeruję, może nie jest tak widokowa jak położona wyżej Hala Pawlusia, ale też sporo można tutaj zobaczyć, a przede wszystkim już Beskid Śląski malujący się na horyzoncie. No i zastanawiam się, jak będzie wyglądała wędrówka w tamtym paśmie. Bo chociaż częściowo je zwiedziłem, zwłaszcza ten grzbiet w okolicach Baraniej Góry, no to duża część stanowi dla mnie ciągle niespodziankę. Ciekawy jest ten trawers, mimo że czasami jest dosyć stromo i ścieżka nie należy do najwygodniejszych, ale z jednej strony bardzo stromo pną się zbocza, z drugiej równie stromo opadają. No i taki ciekawy jest ten odcinek, mimo że leśny, a tutaj już dotarłem do takiej osobliwości tego szlaku. Jedyny łańcuch na całym głównym szlaku beskidzkim. No, pomijając ten szlak, to w Beskidach jeszcze tylko na Babiej Górze, na Perci Akademików jest. Raczej nie jest to jakiś trudny odcinek. Myślę, że po prostu w warunkach kiepskiej pogody jest tutaj ślisko i niekiedy dobrze go chwycić w rękę. Na mapie to miejsce podpisane jest jako Suchy Groń. No i piękna przestrzeń. A to kolejne fajne miejsce, gdzie można przenocować, przemierzając główny szlak beskidzki. Stacja turystyczna Słowianka. Widziałem, że są tam oferowane noclegi. Takie bardzo urokliwe otoczenie. To się niedługo zmieni, jak tylko dojdę do Żabnicy i Węgierskiej Górki. Będzie typowo miejsko, powiedzmy. Ale cieszę się jeszcze tym otoczeniem. Jest cicho, spokojnie. W tym kierunku nikt nie podchodzi, więc maszeruję w zasadzie sam. Nie do wiary, patrzcie tylko na to. 61 km do mety.
Taka piękna i pokrzepiająca tablica znajduje się tuż koło stacji turystycznej Abrahamów. Kolejne miejsce, gdzie można sobie w czasie głównego szlaku beskidzkiego zaplanować nocleg. No i powiem wam, że podoba mi się ten odcinek, którym teraz schodziłem. Bo taki, powiedzmy, sielski. Trochę góry, a trochę wieś. Są łąki, pola, widoki. Wygodna dróżka, ale jeszcze nie asfaltowa. Tak więc naprawdę miło się tutaj pokonuje kilometry. Może niewiele osób podzieli moją opinię, ale podoba mi się ten odcinek. Ma w sobie coś, czego nie umiem w zasadzie wyjaśnić, ale miło mi się nim maszeruje. Są polany, są widokowe prześwity, ścieżki przez las. No, nawet przymykam oko, że niekiedy to zejście jest takie karkołomne po bardzo niewygodnych kamieniach. Ale rzeczywiście maszeruje mi się tutaj przyjemnie. No chyba, że to po prostu bliskość węgierskiej górki tak na mnie działa i myśl o zakupach. Zbliżam się do węgierskiej górki, więc rzeczywiście przybyło asfaltu, ale tuż przy szlaku, na takim wzniesieniu, znajduje się ciekawy fort obronny. Ich miało powstać łącznie 16. Ostatecznie w 1939 wybudowano 5 i 4 nadawały się do prowadzenia działań obronnych. Wzniesiono je tutaj dlatego, że spodziewano się, że ta niemiecka inwazja nastąpi właśnie w Dolinie Soły. I rzeczywiście przez 3 dni udało się odpierać ataki wroga. Węgierska górka miała być metą tego etapu. Tak sobie myślałem jeszcze przed rozpoczęciem całej wędrówki głównym szlakiem beskidzkim, że tutaj właśnie zrobię sobie krótszy dzień, a w Beskidzie Śląskim spędzę później 2 kolejne dni. Tak się jednak niestety nie wydarzy. To jest 500 km, kilkanaście dni. Trzeba zagospodarować dużo urlopu, czasu wolnego, czasu w oderwaniu od innych obowiązków i myślę, że to też jest problem, który dotyka sporo wędrowców. No i dotyka i mnie. Jutro wieczorem muszę być już koniecznie z powrotem u siebie. Patrzyłem na mapę. Z węgierskiej górki do mety w Ustroniu jest 53 km. Nie ma szans, żebym był w stanie to przejść i jednocześnie zdążył wskoczyć w jakiś autobus i pociąg, żeby dotrzeć jutro wieczorem do siebie. No i tak kombinowałem, no bo przecież żal trochę, 53 km. Więc jedyne co mi przeszło do głowy, to iść dzisiaj tak długo jak pozwolą nogi. Tak, żeby jutro ten odcinek był po prostu krótszy i żeby przez ten Beskid Śląski przeskoczyć dzisiaj i jeszcze jutro. No to próbujemy. Przede mną jakiś kilometr do podejścia w pionie. Na szczęście nie w jednym ciągu. W jednym ciągu raptem jakieś 600, może 700. Krótka aktualizacja z placu boju. Cały czas jest do góry. Jednostajnie, więc nieźle się podchodzi, ale jednak do góry. Nie wiem, czy to był najmądrzejszy pomysł, ale w zasadzie jedyny możliwy. A jednak bardzo chciałbym
tej kropki w Ustroniu jutro dotknąć. Gdzieś chyba powoli docieram, bo zmieniło się podłoże, pojawiają się widoki, a przede wszystkim skończył się las. Więc jest szansa, że zaraz zrobi się widokowo i wstąpią we mnie nowe, trzecie już dzisiaj siły. Wreszcie z bliska było widać Baranią Górę, gdzie zmierzam, ale pięknie widać też Skrzyczne, czyli najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Ale autostrada, ciekawe jak długo się ciągnie. Niedługo. Znowu kamulce. Zmęczenie oczywiście zmęczeniem na tych podejściach, ale kurczę, ale tu jest pięknie. To jest Hala Radziechowska. No i podoba mi się też dlatego, że te trawy przybierają już taki rdzawy kolor. Czuć jesień, no, która w górach oczywiście zagości szybciej niż na nizinach. No i pewnie to właśnie jesień jest najpiękniejszą porą roku w polskich górach. Tak ja osobiście uważam, ale zastanawiam się, czy po przejściu tych 500 km do jesieni to ja będę w stanie myśleć o jakichkolwiek jeszcze podejściach, czy może będę potrzebował trochę dłuższej przerwy. Szokująca informacja, ciągle nie dowierzam. Tam widać Babią Górę. No chyba nie zawodzi mnie pamięć, ja tam wczoraj byłem. A to jest przecież tak strasznie daleko. Tak się przynajmniej stąd wydaje. Czy wczoraj? No wczoraj, tak, bo nocowałem na Miziowej. Wow. Ten duży kopiec usypany z kamieni znajdował się na szczycie Magórki Radziechowskiej. No i całkiem fajny szczyt, bo są tam też takie wychodnie skalne. Można sobie podejść do krawędzi. Widać oczywiście Skrzyczne, gdzieś tam dalej też Beskid Mały. Oraz przede wszystkim to, co mnie dzisiaj najbardziej interesuje, czyli Baranią Górę. Od momentu zejścia z Rysianki to najwyższy punkt wycieczki i w zasadzie taki kluczowy. Zanim będzie mnie czekało jeszcze kilka dobrych kilometrów. No ale najpierw zajmuję się kwestią podejść, a cała reszta później. Na tym grzbiecie prowadzącym z Magórki Radziechowskiej jest też piękna wychodnia skalna. Może nie tak imponująca i nie tak znana jak Malinowska skała, gdzieś na tamtym grzbiecie Skrzycznego, ale naprawdę robi wrażenie. Oczywiście musiałem się wdrapać. Kawał świata widać. Babia Góra, jest tam gdzieś wierzchołek. Czy widać Tatry? No widać trochę tak przez mgłę, ale już dałem sobie z nimi spokój, trudno. Skupiam się teraz na tym widoku, czyli na Baraniej Górze. Dwie wiadomości, dobra i zła.
Dobra jest taka, że jestem prawie na szczycie, a zła, że nie na Baraniej Górze, tylko na Magórce Wiślańskiej. Stamtąd dopiero zejście do Przełęczy i dopiero ostateczne podejście. No nie ma co zmyślać, męczące to podejście, chociaż na tym etapie wędrówki męczyłoby mnie pewnie wszystko. Taka Chochołowska pewnie by mnie zabiła swoją długością, ale już niedaleko. W zasadzie podejścia na dzisiaj zakończone. Jestem na Baraniej Górze, a pewnie, jak dobrze Wam wiadomo, to właśnie z jej stoków źródła bierze nasza najdłuższa rzeka, Wisła. No i sprawdzałem sobie ostatnio, 1047 km ma, czyli przechodząc ten szlak, główny szlak beskidzki, 500 km, byłbym dopiero w połowie. Chociaż trzeba przyznać, że Wisła w dalszym biegu to raczej taki teren nizinny. To chociaż podejść, takich jak na przykład to, nie byłoby, gdyby człowiek kiedyś zdecydował się przejść wzdłuż niej aż do morza. Ale nie pytajcie, nie mam tego w planach. Całkiem widokowy ten szczyt. Widać oczywiście sylwetkę Babiej Góry. Łańcuch Tatr też tam się jakoś malował na horyzoncie. Sporo słowackich wierzchołków, więc nawet ten brak wieży nie przeszkadza jakoś mocno. No a skoro nacieszyłem już oczy widokami, to dobrze byłoby nacieszyć pozostałą część ciała, najlepiej jakimś długim wypoczynkiem. Więc schodzę już ze szczytu i przede mną jeszcze mniej więcej 5 km. Ale na szczęście prowadzących w dół. Nie nocuję jednak w schronisku, a jeszcze kawałek dalej, bo uznałem, że jeżeli ten plan ma się powieść, to dzisiaj muszę ten dzień tak dosyć mocno wydłużyć i znalazłem agroturystykę na Pietraszonce i tam właśnie zmierzam. Kiedy rozmawiałem z panią SMS-owo, bo słaby zasięg, i zapytała, czy chcę kolację, to nie zdążyłem w zasadzie jeszcze doczytać do końca i odpisałem tak, chcę kolację. No ale mniej więcej jeszcze godzina dreptania przede mną. Bardzo ładnie jest. No a fakt, że te podejścia już za mną, to też chyba tak dobrze mi zrobił na psychikę, bo mi się od razu swobodnie maszeruje. Nawet uśmiech wrócił na mojej twarzy. Nie wiem na jak długo, ale trzymajmy się, że już do końca dnia. Dramatyczne jest to zejście. Chyba się udało. Chyba ten mój szalony plan się powiódł i jutro jest szansa osiągnąć czerwoną kropkę w Ustroniu, bo do mety pozostało mi mniej więcej 35 km. Tak więc mam nadzieję, że zaglądniecie do tego chyba ostatniego już odcinka serii Głównego Szlaku Beskidzkiego. Widzimy się za tydzień, a teraz trzymajcie się dobrze i do zobaczenia. Cześć!